Umarłem. 33 km od góry jest 40%. Za moich czasów robili płaskie góry. Witajcie w kolejnym kraju, w Liechtensteinie. Taka ekipa nie znam. Pani z Węgier. A tacy państwo z Polski. Maraton w Liechtensteinie bardzo łatwy, 42 km. Pierwsze 10 km nawet płaskie. O tak, tak równiutko. A później na 32 2 km w górę, bo tak jest Liechtenstein. A ja domu nie mam, rodziny. Marzę o weekendzie w domu. Nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł, no ale jak się słowo rzekło, to trudno, to trzeba. Zła wiadomość jest taka, że nie można się od samego początku obijać, bo pierwszy punkt kontrolny z czasem jest na 10 kilometrze i trzeba się zmieścić w 66 minutach. Na pewno nie każą nam wbiegać na tamte góry, na pewno nie. Tam dalej są większe, na tamte będziemy wbiegać. No i piąteczka za mną. 30 minut 0-0, czyli po 6-0 zgodnie z tym ostrożnym planem, żeby się nie zajechać. Nie ma odpoczywania, trzeba biec, bo limit. I słuchajcie, taka ciekawostka. Tu jest Liechtenstein, a tam Szwajcaria. Po drugiej stronie rzeczki mieszka sobie Szwajcaria. Zajebiście. Dużo lepiej niż się spodziewałem. Nie, po schodach. Każdy chyba wysyła kartki pocztowe w czasie biegu. Tam jest zamek księcia liechtensteińskiego. Poszły. No to można biegać. Przez te wygłupy się nie wyrobię na punkt kontrolny. No i zaczęło się pod górkę. Punkt kontrolny. Nie jest dobrze. Jestem 5 minut przed końcem czasu. W Polsce bardziej płaskie te góry są. My idziemy na miejsce ostatnie, bo uważamy, że nie ma różnicy, czy będziesz tu 17 czy 417. Daj Mateusz tą łapkę, daj. Chodź po. Weź po łapkę. O, pani ze mną za rękę prowadzi.
A to jest, moi drodzy, zamek księcia Liechtensteinu. On sobie tutaj liechtensteinuje, odpoczywa, rządzi sobie tym malutkim krajem i jakoś mu tam leci. Od weekendu do weekendu jakoś wiąże koniec z końcem. Jego rodzina w XIX wieku kupiła sobie tą dolinę wraz z górami. No i skromnie żyją. W Liechtensteinie jest monarchia parlamentarna, czyli rządzi teoretycznie parlament, ale ksiąciunio ma prawo weta. Jak coś mi się nie podoba w tym, co uchwali lud, to mówi weto. I wszyscy, o kurde, trudno, anulowane. Robimy tak, jak książę chce. Raz był nawet, słuchajcie, bunt parę lat temu. Zrobili referendum za odwołaniem weta księcia, bo coś tam się ludności nie podobało. I książę strzelił facha i powiedział tak, jak zrobicie referendum i będziecie przeciwko mnie, to ja się wyprowadzę do Austrii, sobie pojadę, tam też mam zamek. No i ludność kipła i 80% poprosiło, żeby książę jednak został w kraju, bo jak żyć bez księcia? Jakoś idzie, ośle, jakoś idzie. Na 25 km, czyli za 11 godzin, 11 km musimy się zameldować w 4 godziny, zostało 2,20. Jebana górka. Ładny domek. No co, no elegancko jest, bardzo ładnie, nie ma co narzekać, nie ma co się smucić, trzeba po prostu maszerować, a jak będzie z górki albo płasko, to nawet można pobiegać. Nie startuję w takich biegach górskich zazwyczaj, bo to nie na moje nerwy. Ale reklamowali ten bieg, że to ostatni maraton w historii. No oczywiście marketingowo to rozegrali, dałem się nabrać, przyjechałem. A na 2 tygodnie przed powiedzieli, że będą robić dalej. Więc nie martwcie się, za rok możecie przyjechać też do Liechtensteinu i tutaj używać brzydkich wyrazów. A niech to K. George Donald ściśnie. Osiemnasty kilometr. To podejście trwa już 9 km prawie. To już nie może być dużo wyżej, nie? No ładnie panowie, ładnie. Ale muzyka za mnie nie wejdzie na górę. Ale te kilometry wolno lecą. 20. Jest tak jakby rzeźnia. Nie wiedziałem, że można tyle czasu pod górę podchodzić. Krowy Milki i czekolady robią. Z przodu wchodzi trawa, a z tyłu czekolada. Doskonale. Trochę mnie tylko martwi, że ten jedyny piżmek z szóstką mnie goni. Mu! I teraz tak, ci leniwi tu finiszują na 26, a ci głupi jeszcze tam 16. Ja się zaliczam do tych głupich. No mordowałem się, szanowni moi drodzy państwo. Słońce świeci, mogłoby być tak wysoko, trochę chłodniej. Już kiwam się na boki. 31 km i
I zaraz tu będzie jakaś kontrola, widzę panowie z policji, a ja nie mam paszportu. Auch dokumentieren alles. Ha? Umarłem. 36 km od góry jest 40%. Za moich czasów robili płaskie góry. O, Rzeszku włoskie. Jakoś poszło. Liechtenstein z głowy. Congrats! No i słuchajcie, jeszcze czas na podsumowanie, bo na mecie znowu nie zrobiłem podsumowania z tego względu, że speaker strasznie głośno gadał i w dodatku po niemiecku, więc nie chcielibyście tego słuchać. Maraton w Liechtensteinie, no ciężki był, plecy mnie bolą jak diabli. Jeżeli jesteście takimi zwykłymi maratończykami, którzy sobie tam biegają po płaskim, to nie polecam. Natomiast też taki tragicznie ciężki nie był. Biegałem w innych cięższych, po których na drugi dzień już chodzić nie mogłem, a tu, o proszę, da się. Zaskoczył mnie kraj Liechtenstein, że jest taki cieniutki, że ma w ogóle jedną stronę, taki malutki, nieduży, i tych biegaczy było tam 400 parę osób. Jeszcze na wynikach nie sprawdziłem, ilu ukończyło. Wielu nie ukończyło, bo najtrudniejsze, o czym musicie wiedzieć i pewnie zauważycie na filmie, są te limity na poszczególnych kilometrach. Technicznie wszystko do zrobienia, jeżeli macie mocne nogi, to możecie później robić na drugi dzień. O, ptaszki. A, słuchajcie, jedna tragedia. Bym zapomniał, dają na mecie koszulki finishera, a nie ma medali. Nie uwierzycie, nie ma medali. Nie ma medali. Kiedyś to jakby nie było medalu, to w ogóle bym nie przyjechał. Wiecie, co dają na mecie? O, jest! Kaczuszki. Gdzie tu widać? Słońce z tamtej strony. O, tu. Kaczuszki w dodatku nie kwaczą. I tyle z Liechtensteinu. Cześć.